Dolecieliśmy, jesteśmy już w Bangkoku. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym dniu. Cieszymy się, że wróciliśmy do Bangkoku. Pierwsza misja została zakończona sukcesem. Śniadanie zostało zjedzone i zjadłam dzisiaj ostatni antybiotyk, więc bardzo się cieszę. Mikaj, przywitaj się z widzami. Siema, siema. Kolejną misją jest udanie się do szpitala i przyjęcie drugiej dawki szczepionki na wściekliznę przez Magdę. Wydaje mi się, że dzisiaj skupimy się na tych dwóch aktywnościach, plus ja bym chciał jeszcze zahaczyć masaż jakiś, bo tak. Bo ktoś jest tu już starym dziadkiem i ma bóle w krzyżach. I nie tylko ja będę korzystać z służby zdrowia na świecie. Chociaż powiem szczerze, że jest to całkiem ciekawa sprawa. A propos tej służby zdrowia. No bo tak naprawdę byłam na Filipinach, byłam tutaj w Tajlandii, będę jeszcze w... Jedynym miejscem, gdzie nie będę, to będzie Singapur. Ciekawostka a propos ubezpieczenia. My kupiliśmy sobie ubezpieczenie turystyczne z Warty. Jeżeli ktoś z was nie korzystał jeszcze z służby zdrowia na świecie, to wygląda to w ten sposób, że jeżeli jesteś w stanie zgłosić im to, że hej, coś mi się stało, muszę jechać do lekarza, to oni szukają ci placówki i odbywa się to w sposób bezgotówkowy. Zgłosiliśmy szkodę właśnie a propos ugryzienia przez małpę. No i teraz pani, która była ze mną w kontakcie, poprosiła mnie o kolejne miejsca, w których będę, aby mogli zaaranżować spotkanie w jakiejś placówce na przyjęcie szczepionki. Szczepionkę muszę dzisiaj przyjąć i nie mam jeszcze maila na mojej skrzynce, więc nie wiem jak to będzie. Czekam aż będzie dzień w Polsce i wtedy będę po prostu się odzywać. Mam nadzieję, że to załatwiam. Jeżeli nie, to pewnie pójdę do po prostu byle jakiej placówki i będziemy znowu walczyć o tą usługę bezgotówkową, ale powiem szczerze, jest to trochę stresujące z jednej strony, a z drugiej w sumie to już jestem przyzwyczajona. Dobra, zabieramy się za pranie. Słuchajcie, to jest cały nasz dobytek i boję się, że zbankrutujemy, bo musimy to wszystko wybrać. Sprawdźmy, ile ma to kilo, uwaga. 6,5 kilo. I to jest większość naszych ubrań. W ogóle nasze bluzy, w których jechaliśmy na nurkowanie i mieliśmy później wypadek, to też są tak mega brudne do asfaltu, ale no nie było opcji już ich wyprać nigdzie tam. Wszystko upychaliśmy i finalnie wyszło ok. Wybieramy się w miasto, żeby zanieść nasz cały dobytek, żeby był czysty. Średnia temperatura to dzisiaj 28 stopni, jest przyjemny wiatr, więc będzie się nam dobrze chodzić. Słynny sklep 7-Eleven, nie wiem, my chyba nie pokazywaliśmy im 7-Eleven, co nie? Jest tutaj mega dużo rzeczy przeróżnych, w sumie to nic konkretnego, taka trochę spożywka. Wodę musimy kupić, bo mam zażyć lek antywirusowy. To jest jakaś stacja, na której można przygotować sobie swoje picia i oprócz tego są takie rzeczy jak słynne tosty, pokażę wam. To są słynne tosty, te takie żółte tam. Są takie chipsy, są w takiej wersji i czerwonej wersji, które jak je otworzycie w środku, to będziecie mieć normalnie taki ekstra ketchup w torebce, którym możecie sobie nim polać te chipsy lub dać gdzieś z boku i zamaczać. Także to jest taka ciekawa opcja, przez przypadek na to trafiliśmy, bo testowałem różne chipsy dla siebie. I w tym tosterze robią się te tosty, które są zarąbiste. A teraz muszę zażyć tabletkę. Cheers. Czy wy też jesteście team popijania i robienia tak? Nie. Ja po prostu nie dam rady inaczej popijać. Ale moja tabletki. mama tak. Czuję wtedy jakiś psychiczny komfort, że damy radę to zrobić. Aha. Mobile number. Okay. Jest to genialna sprawa, oddawanie sobie takich ciuszków. Mamy tutaj potwierdzenie i jutro o 12 przychodzimy i odbieramy sobie pranie, co wiąże się z tym tak, że mamy tylko te ciuchy, które mamy na sobie, nic więcej. Thank you. Thank you, bye bye. A więc tak, pierwszy challenge dzisiaj zaliczony, czas na szpital, szczepienie i może na masaż. Słuchajcie, właśnie zagadał do nas gościu od tuk-tuka i chciał nas wziąć na taką skamerską wyprawę, na jaką daliśmy się nabrać w pierwszym odcinku z Bangkoku. Także zapraszamy do oglądania, jeżeli nie widzieliście. Już wiemy co i jak. On mówi, czemu nie chcecie jechać na godzinną wycieczkę tylko za 100 batów? A my, że nie, dzięki. I to była właśnie to. Nie myliłam się, wystarczyło tylko poczekać. Jest godzina w Polsce 7:18 i właśnie dostałam maila od jednego z agentów Warty, że dzisiejszą dawkę mogę przyjąć w szpitalu, który jest dosłownie godzinę na nogach, ale jest bardzo blisko jakąś komunikacją miejską, czy nie?
Nie jest źle. I jedyne co muszę mieć ze sobą to mój paszport i moją książeczkę szczepień i tyle. I po prostu mam się tam stawić, dostać kolejną dawkę. Chcieliśmy iść na basen, ale okazało się, że przecież wszystko daliśmy do prania. Dotarliśmy do tego szpitala, czy też kliniki, ona jest w jakimś centrum handlowym tutaj. Nie było to daleko, więc ogólnie spoko. Magda wychodzi, więc zaraz się dowiemy, co się dowiedziała. Dowiedziałam się tylko tyle, że jesteśmy w złym miejscu, musimy iść do góry. Mam nadzieję, że nie zaszczepią mnie na nic innego. Jak na razie uzupełniłam dokumenty informacyjne, czyli tak jakby się zarejestrowałam i teraz muszę iść do pokoju pielęgniarek i pokazać im te dokumenty. Na razie czekamy. Podejrzewam, że będę wołana na szczepionkę, drugą z 4 szczepionek, także oczekuję. Wszędzie to jest najważniejsze, słuchajcie. Teraz miałam wizytę z doktorem i pytał się, gdzie to i pokazałam mu i gdzie, o, very small, no bo jest bardzo małe. No i teraz czekam, aż mnie poproszą, żeby już mnie zaszczepić, także tak, muszę iść do kasjera. Już się nie mogę doczekać, żebyśmy już stąd wyszli i poszli na jakiś masaż. To będzie moje pierwsze doświadczenie z masażem. Kiedyś pamiętam, jak jeszcze chodziłem do podstawówki, to mama mnie zapisywała na taką rehabilitację, jeździłem do Rabki Zdrój i później też chodziłem na takie masaże na plecy. Mimo że nic mi nie było, tylko mama twierdziła, że mamy skoliozę i krzywe kręgosłupy, no ale to w sumie tak jak większość. Więc miałem doświadczenie tylko z takim masażem. Było to naprawdę fajne doświadczenie, więc jestem ciekawy. To wygląda tak, jak była taka bajka Asterix i Obelix i oni mieli 12 prac Asterixa dokładnie i oni musieli coś tam załatwić. Któreś z tych zadań polegało na tym, że mieli dostać jakieś zaświadczenie i oni tak biegali tak po tych piętrach, z jednego okienka do drugiego okienka i tak w kółko. To my tutaj mamy właśnie to samo. Muszę się wam pochwalić, bo jestem już po i teraz właśnie czekamy na to, czy moje ubezpieczenie zadziała, czy nie, ale chcę się pochwalić tym, jak super plaster dostałam. Fajny, co nie? Dla dzielnego pacjenta, którym byłam. Ogólnie to wszystko trochę trwa, ale już teoretycznie jesteśmy na ostatniej prostej. Wszystko odbyło się bezgotówkowo, bardzo fajnie i przyjemnie i chciałam tylko powiedzieć, że Warta, jak chcecie, możecie podjąć ze mną współpracę, ponieważ jestem dobrym okazem tego, żeby sprawdzać placówki na świecie. Stwierdziliśmy, że potraktujemy się dobrze i kupiliśmy sobie tajski masaż z jakimś ziołowym kompresem. Opis naszego masażu to tradycyjna ziołowa receptura z korzeni plaj, liści tamandrynowca, kurkumy, środek bergamotki, kamfory i trawy cytrynowej jest gotowana na parze na okładach z bawełny i nakładana bezpośrednio na ciało. W połączeniu z tajskim masażem ziołowe ciepło przenika i rozluźnia obolałe mięśnie, jednocześnie zwiększając krążenie krwi. Cena to za 120 minut 1050 batów. Ile to 1050 batów? 30 euro za osobę, ale jest to taka renomowana miejscowa, więc mamy nadzieję, że zrelaksujemy się w te 120 minut. To aż 2 godziny masażu. Kumacie, jak nigdy w życiu oprócz fizjoterapii nie miałam masażu. No grzechem było nie spróbować. Żegnamy Bangkok i lecimy do Singapuru. Spędziliśmy w Tajlandii 3 tygodnie. Podobał Ci się tajski masaż, na którym byliśmy? Podobał. Poszedłbyś jeszcze raz? Tak. Opuszczamy Bangkok. Było miło, ale się skończyło. Lecimy teraz do Singapuru i w sumie to nie mogę się doczekać, bo słyszałam, że to jest takie miasto przyszłości trochę. Ostatnie spojrzenie na miasto i wychodzimy. Nikt nie chce przyjechać po nas. Niestety wypukaliśmy się z kasy, też tak chcieliśmy właśnie wyjechać stąd na zero w gotówce, żeby już nie wymieniać w innym kraju, więc też blokuje to możliwość jakiegoś droższego transportu na lotnisko, ale zobaczymy, co się uda załatwić. Mamy podwózkę. Don Muang Airport. Jest, Don Muang Airport. Pokażę wam ciekawostkę, na każdym banknocie z tej strony zawsze jest ta postać. Przypuszczam, że to może być ich król, ale nie ma tak, że jest na każdym nominale o innej wartości jest inna postać, nie zawsze jest on na jednej stronie. Thank you very much, bye bye. Chciałem jeszcze powiedzieć tyle, że zapomniałem.
Jeżeli chodzi o Tajlandię, moim skromnym zdaniem uważam, że jest to miejsce trochę przereklamowane już. Z tego względu, że po pierwsze, zacznijmy od tego, Tajlandia już wcale nie jest tak tania, jak była pewnie kiedyś. Mam wrażenie, że ci ludzie nie są tutaj super mili. Ciężko się dogadać po angielsku. Miejsca są ładne, natomiast jest bardzo dużo ogrom turystów. Moim skromnym zdaniem uważam, że jeżeli chcielibyście przeżyć jakąś przygodę w Azji, która będzie bardzo tania, będą przepiękne widoki, będzie trochę taki hardcore z plecakiem, to uważam, że lepiej lecieć na Filipiny. W tym zestawieniu Tajlandia, Filipiny. Ja polecam Filipiny. Wydaje mi się, że kiedyś jeszcze wrócimy na Filipiny, tylko już na inne wyspy. A ty co sądzisz? Ja sądzę podobnie do Magdy, natomiast nieważne co było, ważne co będzie przed nami. Teraz wybieramy się do Singapuru. Tak jak większość ludzi traktujemy Singapur bardziej jako miejsce przesiadkowe. Zatrzymamy się tam na 24 godziny i lecimy dalej. Przeczytałem w internecie, z reguły warto takie coś zrobić przed tym, jak odwiedzacie jakiś kraj, o którym nie macie zbyt dużo pojęcia. Przeczytać, co tam można robić, a czego lepiej nie robić. Jeśli chodzi o Singapur, to jestem w szoku, że są aż tak restrykcyjne zasady. Nie wiem, jak są respektowane. Zawsze słyszałem o rzuciu gumy, że nie wolno rzucić gumy, że nie wolno jej ze sobą posiadać, to jest kara $2000. Za przewiezienie niewielkiej ilości narkotyków jest automatycznie kara śmierci przez powieszenie i ona jest wykonywana na osobach stamtąd, jak i także na przyjezdnych osobach, więc nieważne, czy jesteście z Europy, z Ameryki lub z jakiegokolwiek innego państwa, może was to czekać. Zakaz na gości nie tylko w przestrzeni publicznej, ale i w przestrzeni domowej. I tu pisze tak, jeżeli podejrzy nas sąsiad i doniesie służbą, możemy się liczyć z karą kilku miesięcy odsiadki. Nielegalne podłączenie do czyjegoś Wi-Fi również podlega karze 2 lat więzienia oraz grzywnie nawet 10 000 amerykańskich dolarów. No to są takie zaporowe kary, nie? O, to jest ciekawe. Jedną z kar jest publiczne biczowanie. Delikwent przywiązany jest do drewnianej deski i publicznie chłostany bambusowym kijem na gołe pośladki. Parametry kija i okoliczności są dokładnie określone w przepisach. Bada się również ciało, czy czasem nie trzeba poprawić. I tutaj jeszcze możemy przeczytać, że ta kara dotyczy mężczyzn poniżej 50 roku życia. Dzieci, dopuszczalne jest ich bicie w domach. Nie bije się kobiet, tej karze podlegają przestępstwa seksualne, wandalizm lub przekroczenie czasu pobytu wyznaczonego na wizie. To jest dosyć zabawne, nie? Zakaz picia i jedzenia w komunikacji miejskiej. Nawet otwierając butelkę z wodą mogą nas spotkać problemy. Za czyn niedozwolny uważa się również publiczne okazywanie uczuć, jak całowanie, a nawet trzymanie za rękę. Traktowane jest jako czyn nieprzyzwoity i grozi kara grzywny. Także tak jak widzicie, jest tu na pewno ciekawie. Trochę tak jak się czyta, to odstrasza. Z tego co jeszcze się dowiedziałem, Singapur słynie z reguły z banków. Jest tam najwięcej oddziałów bankowych w całej Azji Południowo-Wschodniej. Oprócz tego jakiś tam kauczuk i inne tego typu rzeczy. My zatrzymamy się tam, tak jak mówiłem, 24 godziny. Traktujemy to jako miejsce przesiadkowe, ale też chcemy zobaczyć takie główne atrakcje. Lotnisko podobno samo w sobie jest super i ten taki podświetlany ogród. Singapur, ponieważ utknęliśmy. Siedzimy już tak z dobre pół godziny na pewno w autobusie. Takie jest podróżowanie. Dolecieliśmy, lot minął w miarę szybko, zostaliśmy wzięci na wyrywkową kontrolę. Nie mamy nic do zdeklarowania w stylu jakichś rzeczy, których oni tutaj nie respektują, no ale wszystko jest okej. To jest pierwszy kraj, w którym widziałam, że nie trzeba podchodzić do celnika, który jakby siedzi sobie, tylko po prostu wszystko jest z skanowaniem paszportu, więc fajnie. Zarezerwowaliśmy sobie kapsułę i będziemy się czuli trochę jakbyśmy lecieli w kosmos. Więc tak to wygląda. Tutaj mamy takie prywatne szafki. Łazienka jest wspólna, bo to jest taki hostel. Tutaj mamy nasze rzeczy i my śpimy dzisiaj tutaj. Także tutaj mamy tak. Ja nie wiem, czy się w ogóle tutaj zmieszczę. Miało to być troszkę fajniejsze, ale jest jakie jest. Tu mamy telewizor. Na zdjęcie z internecie to w ogóle miał być projektor, no ale to już mniejsza z tym. Bardzo jest to małe, nie wiem czy wyprostuję nogi, mam nadzieję, że będzie cicho. Warunki są takie jakie są, łazienka wspólna, prysznic wspólny, w takich warunkach jeszcze nie spaliśmy. Tutaj mamy do ładowania, zostawić sobie jakieś powerbanki i inne rzeczy, no i trzeba tu chodzić w klapkach albo na boso.